Synchrotron Solaris to urządzenie, które wytwarza niezwykłe światło. Światło kojarzy się ze Słońcem, żarówką i świecą. Jednak w nauce światło to promieniowanie elektromagnetyczne. Światło widzialne dla ludzkiego oka to tylko maleńka część wszechobecnego w przyrodzie i niezbędnego człowiekowi w życiu codziennym promieniowania elektromagnetycznego. Głównym źródłem światła widzialnego jest Słońce. Emituje ono również promieniowanie ultrafioletowe, które powoduje m.in. efekt opalenizny. Promieniowanie podczerwone zwierzęta i ludzie odczuwają jako ciepło. Inny zakres promieniowania podczerwonego zapewnia komunikację między pilotami a urządzeniami takimi jak telewizory. Radio i krótkofalówki przesyłają informacje falami radiowymi. Nasze jedzenie jest podgrzewane dzięki mikrofalom. Inny zakres mikrofal wykorzystują telefony komórkowe do komunikacji ze stacjami przekaźnikowymi. Zdjęcia rentgenowskie, które wykonuje się w medycynie, powstają na skutek oświetlenia ciała promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie wysokich energii. Synchrotron Solaris wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego. Naukowcy mogą więc wykorzystywać do swoich badań szeroki zakres fal elektromagnetycznych, co stwarza im ogromne możliwości, jeśli chodzi o poznanie materii. Stacje eksperymentalne w synchrotronie Solaris wykorzystują głównie promieniowanie rentgenowskie, a także promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone. Światło jest wykorzystywane w badaniach synchrotronowych na wiele różnych sposobów. Naukowcy mogą nim oświetlać obiekty i tworzyć ich obrazy. Mogą badać, jak próbka fluoryzuje i zdobywać informacje o rodzaju i koncentracji pierwiastków, które się w niej znajdują. Gdy światło przenika przez materię, po drugiej stronie obiektu może powstać wzór dyfrakcyjny. Z tego wzoru, dzięki specjalnym metodom matematycznym, odtwarzana jest budowa atomowa próbki. Innymi słowy, gromadzone są informacje, z ilu atomów materia jest zbudowana i jak te atomy są ułożone w przestrzeni. W synchrotronach wykorzystuje się również efekt fotoelektryczny. Padające na próbkę światło może wybić z niego elektrony, które są następnie wyłapywane przez specjalne detektory. Umożliwiają one badania energii elektronów, ich pędu oraz spinu. Wiedza ta pozwala określić fizyczne i chemiczne właściwości całej próbki. Synchrotrony pozwalają w różnorodny sposób badać materiały i śledzić zmiany, które zachodzą w nich pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Każdy zakres promieniowania dostarcza innych danych. Naukowcy otrzymują też różne informacje z obrazów próbki i gdy zaczyna ona fluoryzować. Jeszcze inną wiedzę gromadzi się dzięki pomiarom absorpcji, wzorom dyfrakcyjnym i efektowi fotoelektrycznemu. Synchrotrony to źródła wszechstronnej wiedzy o materii.